nie reaguje. Dzwoń po karetkę. Halo? Proszę, oddychaj. Monika Wolska, ulica Rzeczna 15, mieszkania 8. Nasza córka znowu nie oddycha. Tak. Tak. Nic. Proszę przyjdźcie jak najszybciej, tak. Dokumentacja jest, tak, wszystko jest, bardzo proszę. Szybciej. Szybko, jadą. Jadą już. Proszę cię, oddychaj. Jadą już. Justynka, dawaj. Dawaj. Adrian przygotowywał się do startu w półmaratonie, co obiecał nowej znajomej z Urzędu Skarbowego. Liczył, że ta znajomość pozwoli uchronić Lombard przed konsekwencjami jego lekkomyślnych interesów. Ale cię wzięło na to bieganie? Za chwilę uwierzysz, że naprawdę się wkręciłeś. Mam dobrą motywację. Tak? 47,1 na 7 kilometrów. 47,1. To szału nie ma. No ale i tak jest lepiej niż poprzednio. A kiedy masz start? No kiedy? No jutro mam. Jutro? Jutro. No to stary, ja to blado widzę, przecież to jest 3 razy większy dystans. No bo ty we mnie nie wierzysz, ale ja mam plan. No mam. Dzień dobry. A co to, kolejka? Dzień dobry. No Czy jeszcze zamknięte? wiesz co, no generalnie właśnie otwieramy, także z czym przychodzisz, młoda damo? A z tym? No gruba sprawa. Zapraszam do środka. Porozmawiamy. Przytkało mnie jeszcze bardziej niż od tego biegania. Ten kajdan już na oko wyglądał na 20 patoli. Jakby go Taniunia założyła, to by jej chyba głowę urwało. No, złoto jest prawdziwe, próba bardzo wysoka, 900, także... No prawdziwe, a jakie? Jak można spytać, gdzie to pani kupiła? Nie kupiłam, od chłopaka dostałam. Od chłopaka, no to mógł wybrać jakiś damski model chyba. To ile mi za to dacie? A czy ma pani jakiś dowód na to, że to pani dostała? A czy ty dostajesz prezenty z dowodem zakupu? Nie, ale ja swoich prezentów nie zostawiam w Lombardzie. Heniek mi pozwolił, żebym to zostawiła. No co, no to nie, słuchaj, no my ci wierzymy generalnie, ale musiałabyś przyjść z Henkiem i oświadczenie podpisać. Ale Heniek nie ma czasu, ja tych pieniędzy potrzebuję dzisiaj. A co, długi? Operację mam jutro. Przepraszam, pani jest chora? A wyglądam? Nie, no, wygląda pani jak $1 000 000. Jak $1 000 000, to ja będę wyglądała po operacji. Aha, no rozumiem. To jak będzie? Weźmiemy od ciebie ten łańcuszek, podpiszesz tylko oświadczenie, że jest twój i damy ci 5000. Ile? Chyba kpisz. Heniek dał za niego 25. No wiesz co, Heniek mógł dać za to nawet 155, ale nie masz faktury ani Henka, także więcej nie damy. Sprawa była dęta. Podejrzewałem, że laska skubnęła ten łańcuch facetowi, a sądząc po rozmiarze, to musiał być kawał chłopa. Pewnie jakiś gangus. Nie chciałem kolejnych kłopotów, więc ją spławiliśmy. Kurde, wiesz co, ja naprawdę nie rozumiem, co właściwie tej dziewczynie brakowało. No bo one zawsze tylko swoje wady widzą, no. No tak, ale ta dziewczyna nie miała wad. No może jedyna jej wada to był niski poziom intelektu, a tak poza tym to wszystko było w porządku.
Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam trochę towaru w zastaw. No, to dobrze pan trafił. Płyty, ale... Wie pan, my mamy tego w opór. Takich na pewno nie. A co w nich takiego specjalnego? To są rzadkie okazy. Kolekcjonerskie. No widzę właśnie jakieś stare z lat 80. To mnie jeszcze na świecie nie było. I właśnie dlatego są takie cenne. To znaczy? Różnie. Od kilku do kilkunastu stówek za sztukę. Nie, no chyba trochę pan przesadza. Te wszystkie płyty są warte około 30 000. No nie, to akurat już są wolne żarty. No to, co pan mówi, jest bardzo interesujące, ale my to wszystko musimy sprawdzić, bo no, nie możemy panu takiej sumy dać na słowo. Tylko że to będzie bardzo trudne, ponieważ, tak jak mówiłem, są to rzadkie okazy. No niekoniecznie. Mój ojciec ma kilka takich winyli, także zadzwonię do niego i zaraz się przekonamy. Z tego, co mi matka opowiadała, to ojciec za młodu trochę hipisował. Ja jestem za. Młodość musi się wyszumieć i też się tego trzymam. Ojciec będzie za pół godziny, a jest to fachura, także jeżeli ma pan chwilę, to... Trochę mi się spieszy, ale zaczekam. To naprawdę jest tyle warte? Zależy, które egzemplarze. Ten na przykład chodzi tak po 200 do 500. Ale ten 1500. I ludzie tyle za to płacą? A jak ktoś kolekcjonuje, to jest całkiem inna jakość dźwięku. Wie pan, ludzie to w ogóle dziwne rzeczy zbierają. Kolega woli kolekcjonować dziewczyny. To też kosztowne hobby. Kosztowne, ale interaktywne. W sumie ja też zbieram na kobietę. O, no to tutaj się zgadzamy. Ja też bym najchętniej te wszystkie starocie na jakąś słodką 18 zamienił. Albo 4. Moja ma 3-latka. No i nagle zrobiło się poważnie. Facet chciał dużo pieniędzy i to od razu. No to raczej nie na klocki. Raczej, żeby pomóc choremu dziecku. No, widać, że wszystkie zadbane w dobrym stanie są. Niektóre prawie w ogóle nieużywane. Co? Przytaj się sporo tańczyło. Jaki to był przebój. A potem nagle gdzieś zniknęła. Wyjechała na zachód, robić karierę. No, a mogła jeszcze u nas parę lat błyszczeć. Widziałem ją w latach 90., jak była moda na dinozaury rocka. Dinozaury. Można powiedzieć, że ja jestem dinozaurem. No co ty, tatuś, ty akurat się bardzo dobrze trzymasz. Jak na swój wiek. A sporo pan tego ma? To nie jest cała moja kolekcja. Ale te najcenniejsze nie są na sprzedaż. No, a konkretnie co? Najpierw niech pan mi powie, ile dostanę za te. A, no wie pan, jak na moje oko, jakieś 15 000. Co, aż tyle? Tylko tyle? Liczyłem na 30. No ale wie pan, to jest towar dla konesera, trudny do sprzedania. O, najlepiej byłoby opchnąć jedną, ale naprawdę cenną, jakiegoś białego kruka, bo wtedy jest inwestycja. Mam coś takiego. No, a co to jest, jeśli można wiedzieć? Przepraszam. Muszę odebrać, przepraszam. Hej, Monia. Co się dzieje? Poczekaj. Dobra, zaraz będę. Podaj jej tlen. Facet wybiegł jak oparzony, ale zostawił płyty, więc było wiadomo, że wróci. Tym bardziej, że zaproponowałem mu godziwą cenę. Córeczka Dawida chorowała na wrodzony niedorozwój tętnic płucnych. Częste duszności groziły niedotlenieniem. Rodzice starali się zebrać pieniądze na operację. Kochanie, wszystko będzie dobrze. Wytrzyma jeszcze tylko tydzień. Proszę. Tylko jeden malutki tydzień. Potem pan doktor zrobi operację i wszystko będzie dobrze. Jak tam? Sytuacja opanowana.
Cześć, maleńka. Jesteś bardzo dzielna, wiesz? Jak tam, co? Dobrze już? Obiecuję ci, że już niedługo będziesz biegać. Słyszysz? Obiecuję. Nie zauważyłam, że wypiął się sygnalizator. Dobrze, że w porę się zorientowałam. Znowu. Spokojnie. Dawid. Spokojnie. Jest już dobrze. Załatwiłeś coś? Niedużo, ale będzie więcej. Jeden facet jest zainteresowany, wiesz? A dzwoniłaś do tej fundacji? Tak. Od zeszłego tygodnia nic nie wpłynęło. Musimy zdobyć te pieniądze. Zdobędziemy. Zdobędziemy. A po przerwie Adrian ustala nietypową taktykę na nadchodzący półmaraton. No i to jest podwórko wewnętrzne i tam będziemy mogli wymienić się numerami. Jak wymienić numerami? Stary, nie mam innego wyjścia, no bo inaczej to 20 kilometrów, no nie przebiegnę. Klient Dawid posuwa się do ostateczności, by zdobyć pieniądze na operację swojej córki. Chcesz ją sprzedać? To ostatnia cenna rzecz, jaką posiadamy. Przecież przyrzekałeś, że tego nie zrobisz. Dla Justysi to sprzedam nawet swoją nerkę, słyszysz? Beata niepokoi się o męża. Boję się o niego, bo ostatnio zrobił się jakiś taki rozrzutny. Wiesz, ja rozumiem pomoc choremu dziecku, ale no przecież sam wiesz, to może być jakiś przekręt. Kazimierz zostaje ukarany przez Urząd Skarbowy. Będzie musiał pan zrobić dopłatę należnych podatków plus odsetki. Przed przerwą Adrian przygotowuje się do biegu w półmaratonie. Mężczyzna przynosi kolekcjonerskie płyty winylowe. Wyceną nietuzinkowej kolekcji zajmuje się Kazimierz. W trakcie negocjacji klient wybiega z lombardu. Zostaje wezwany przez żonę do ciężko chorej córki. Kazimierzowi przeglądającemu stare longplaye Dawida przypomniała się burzliwa młodość i wróciły wspomnienia. No i tatuś chyba jednak ciężko będzie to sprzedać, co? Nie na wszystkim trzeba koniecznie zarobić. No i co, dla siebie to zostawisz? No, część tych płyt to moja młodość. A wspomnienia są zawsze najcenniejsze. No i co, teraz będziesz płytki zbierał? Kiedyś zbierałem jak każdy, ale takich płyt u nas nie było. Jak ktoś przywiózł nową płytę z zachodu, to był gość. Wszystkie dziewczyny jego, co? Tobie to tylko jedna w głowie. W tamtych czasach to ludzie się spotykali, prywatki, zabawy, tańce i miłość. Tak poznałem twoją mamę. Co młodzi mogą wiedzieć o tych emocjach? Wszystko mają w tych swoich telefonach. Każdy nałoży na łeb słuchawki i tyle. A coś, co łatwo przychodzi, ma niską cenę. Siema, Lolo. Juliusz! Cześć. Siema. Co tu robisz? A twój kolega do mnie zadzwonił. To ty jesteś tym biegaczem, tak? To ja. Cześć, witam cię. Cześć. Chodź, pogadamy sobie. Dobra. Spotkałem się z tym kolesiem od biegania, bo miałem bardzo sprytny plan. Nie zależało mi przecież na tym, żeby wygrać ten bieg. Chodziło mi tylko o to, żeby dobiec za dnia i nie dać ciała. Tutaj pętla biegu zbiega się na odległość 1 kwadratu kamienic. No i? No i to jest podwórko wewnętrzne i tam będziemy mogli wymienić się numerami. Jak wymienić numerami? Normalnie, zobacz. Ja wbiegnę, wymienimy się numerami i później przed metą jeszcze raz. No co, ty chcesz oszukiwać? Stary, nie mam innego wyjścia, no bo inaczej to 20 kilometrów, no nie przebiegnę. No to po co się w ogóle zgłaszałeś? Ojejku, no bo obiecałem takiej dziewczynie, że uda mi się to przebiec w jakimś tam w miarę fajnym czasie, nie? No nie jest to za czyste. No nie jest to za czyste, ale za to jest skuteczne. Pięć stówek jest dla ciebie, reszta po robocie, okej? No stoi. Będzie na nowe buty. No to dobra, wszyscy szczęśliwi. Fajnie.
Ja nie chciałem wygrać tego biegu. Byle dobiec za dnia i nie dać ciała. Takie drobne oszustwo to nie jest oszustwo. Przecież i tak musiałem dopłacić do tego interesu. Widzimy się na miejscu. Na Dziękuję razie. ci bardzo i do zobaczenia. Dzień, na razie, czoło. Trzymaj się. Cześć. Adek, a ty znowu się migasz od roboty? A no wręcz przeciwnie. Załatwiałem bardzo ważną rzecz dla Lombardu, także wszystko jest pod kontrolą. Dobrze, to się zajmij teraz klientem. Z przyjemnością. O, jest pan. Przepraszam, ale miałem problem z córką. Tak, a co się stało? Jest chora. No, jak to dzieci. No, mój syn też, jak nie grypa, to angina. I tak przez całe dzieciństwo. A teraz proszę, jaki byczek wyrósł. Tylko że moja córka ma wrodzony niedorozwój tętnic płucnych. W przyszłym tygodniu lecimy do Stanów na operację. A, rozumiem, tak. I co, i zbiera pan właśnie na to pieniądze? Potrzebujemy prawie 200 000 złotych. Sporo. W Polsce nie robią takich operacji? Nikt nie chciał się podjąć. Mówili, że zbyt ryzykowna i kazali czekać. Przecież to też ryzyko. I co, i ma pan tylko tydzień, żeby zebrać całą kwotę? Wspominał pan o tych 15 000 za płyty. A, tak, obejrzałem te płyty. No, mogę panu dać 15 pod zastaw tych płyt. Niech pan je ode mnie kupi. Za 30. Nie, no, a z takim koneserem to ja nie jestem. Ale wspominał pan coś, że ma pan białego kruka. Tak. Mam jedną płytę. Jest wyjątkowa. Szanuję ludzi, którzy nie chowają głowy w piasek przed problemem, tylko starają się go rozwiązać. Tak się zachowuje mężczyzna. Walczy. Albo chociaż podejmuje próbę. Dawid zastawił w Lombardzie swoją kolekcję płyt za 15 000 złotych. Na koncie w fundacji zbierającej pieniądze na operację było zebrane ponad 100 000, ale wciąż brakowało 80. Przed rodzicami stanęło widmo odwołania operacji córki. Sprzedałam nasze obrączki. I całą biżuterię. Dzwoniłeś do ministerstwa? I co powiedzieli? Wniosek cały czas czeka na rozpatrzenie. Ale mówiłaś mi, że nie mamy czasu. Tak. Ale wniosek musi przejść całą procedurę, musi zebrać się komisja lekarska, muszą sprawdzić wyniki, dokumentację. Dawid, nie mam już od kogo pożyczyć. Wiem, kochanie. Cały czas kombinuję. Chcesz ją sprzedać? To ostatnia cenna rzecz, jaką posiadamy. Przecież przyrzekałeś, że tego nie zrobisz. Wiesz, że nie możesz. Obiecałeś mu. Dla Justysi to sprzedam nawet swoją nerkę, słyszysz? Gdy będzie trzeba, sprzedam. Dzień dobry. Poprosiłbym taksówkę na ulicę Cichą. 3/4. 15 minut, tak? Dobrze, dziękuję bardzo, czekam. Tak, do widzenia, dziękuję. Co, ty nie biegniesz? No nie, stary, no bo jutro bym w ogóle nie miał siły już na start. Panowie, nie zamykajcie! Ty to dziewczyna z tym chłopakiem. No widzę, że pani wróciła do nas. Dlaczego od sterki nie wzięliście łańcucha? No bo nie wiedzieliśmy, że jest jej. No przecież ja jej go dałem. No ale skąd mogliśmy wiedzieć? No przecież wam mówiła chyba, tak? No mówiła, no ale wie pan, bez dokumentów to my nic nie załatwimy. No na gębę nie da rady. Jaką gębę? Sterka nie ma gęby przecież! Heniu, zostaw pana, bo przecież sprawę mamy. Panowie, spokojnie, tak? Kolega nie miał nic złego na myśli, to jest takie powiedzonko. Zapraszam do środka, załatwimy interes. Okej. No, przez moment było ciepło. Ale poradziłbym sobie z tym kolesiem, bo to nie był żaden fighter, tylko góra mięsa. No ale wtedy nici z interesu, a zapowiadało się naprawdę nieźle. No, faktura się zgadza, także 10 000 pożyczki pod zastaw mogę dać. 25 000 za niego dałem. No to pan przepłacił.
Przecież to jest ręczna robota. Ale ja nie wyceniam wartości artystycznej tego, no bo jeżeli pan tego nie wykupi, no to ja będę musiał to oddać w cenie złomu, prawda? No wykupię człowieku, to jest tylko pożyczka. W kulturę inwestuję, no. A, w kulturę. To na pewno się zwróci. Przemysł filmowy zawsze się zwraca. A Stelka będzie u mnie gwiazdą. To pani gra w filmach? W jednym Igraszki na Tytanicu. Igraszki na Tytanicu. No, a teraz jest drugi film. Spragnione dziewczyny 3. A, i rozumiem, że ty jesteś ta spragniona, tak? Tak, tylko muszę biust powiększyć. Producent mi kazał. 15 000 musimy za to wziąć. No ale to jest za mało. Heniuś, daj sygnat. Oj, Stelcia. Ale niestety obawiam się, że to też może być za mało. To zaprosimy was na premierę. Do loży. Co, Heniuś? O, No to już troszkę lepiej brzmi. Zaraz, to takie filmy mają premiery? oczywiście. I to jakie? Zabawa, disco, balety, zapasy w kisielu. Wszystko jest. Heniek ma najlepsze disco w powiecie. Stelcia jest u mnie gwiazdą. We wszystkich chórkach tańczy. W chórkach to chyba śpiewa. Nie, tańczy, bo przecież ona się super rusza. Te takie kocie ruchy ma. Tak, okej, już mam pełen obraz. No dobra, moi mili. Daję 11 000 i zaproszenie na premierę dla nas dwóch. No nie, no 15 musi być, bo idziemy do konkurencji. No raczej. Dogadaliśmy się w końcu, ale wyciągnąłem od gościa jeszcze bransoletkę. Nie był zadowolony, ale trudno. Inwestowanie w kulturę to niewdzięczna sprawa. Po pracy Adrian w świetnym humorze czekał na Alinę pod urzędem skarbowym. Starał się jak najbardziej zacieśnić znajomość i chciałby przyszła dopingować go podczas biegu. No, widzę, że z nóżką lepiej. Niedługo będziesz biegać jak łania. A co ty tu robisz? Przyszedłem się upewnić, że będziesz mnie dopingować, skoro już mnie w to wpakowałaś. Ja? Sam chciałeś. Mówiłeś, że zabrakło pakietów startowych. Wiesz co, to jest mój pierwszy półmaraton i potrzebuję wsparcia. Masz dla mnie jakieś rady? Jakie? Tak się zastanawiam, w jaki czas mógłbym uderzyć. A żaden, dobiegli, będzie dobrze. Nie, no tak bez celu to... Nie. A ty jaki miałeś czas? Już ci mówiłam, godzina 45. No to może mi się uda w taki trafić. W pierwszym starcie zapomnij. Założyłem się. Nie dasz rady. Jak dam, to dasz się zaprosić na kolację, co? Dla mnie było ważne, żeby nie stała gdzieś na trasie. Gdyby mignął jej mój numer startowy z inną twarzą, to szlak by wszystko trafił. Musiała stać w okolicy startu i mety. Tuż przed biegiem Adrian wyczekiwał z niecierpliwością na przyjście Aliny. Od tego zależało powodzenie jego planu. Miał nadzieję, że wszystko wypali. Cześć. O, już myślałem, że nie przyjdziesz. Obiecałam, że będę, to jestem. Gotowy? Musiałem się troszkę rozgrzać. Opracowałeś sobie jakąś strategię? Tak. Najpierw biegnę na pełnym gazie, wyprzedzam czołówkę, a później niech mnie gonią. Świetna strategia. Lepiej rozłóż siły na cały bieg. Słuchaj, jakbym nie przeżył tego maratonu, to powiedz tacie, że byłem dzielny i walczyłem do końca, okej? Nikt nie mówił, że będzie łatwo. I jeszcze jedna, jakbyś mogła pośmiertnie umorzyć te wszystkie kary, które czekają Lombard, bo to jest tylko i wyłącznie moja wina. Nie mieszajmy spraw prywatnych z zawodowymi. Tak tylko mówię. Idacie na start! Dobra, trzymaj kciuki, cisnę. Nie ma tak jak adrenalina w dużej dawce. Chciałem zwyciężyć, ale bynajmniej nie w półmaratonie. Mój cel leżał zupełnie gdzie indziej, a właściwie jeszcze nie leżał, ale o to chodziło. Dawid, przecież przysięgałeś, że jej nie sprzedasz. Ale jeśli to ma uratować naszą córkę... Wiem, ale boję się, jestem przesądna. Monia, przestań. Teraz musimy myśleć racjonalnie. Ale ja cały czas mam w głowie, że Just się zachorowała przez to, że sprzedałeś tę pierwszą płytę. Przestań tak mówić. Przecież wiesz, że potrzebowaliśmy pieniędzy. Złamałeś słowo dane temu Francuzowi, od którego dostałeś te płyty. I to się zemściło. Zła karma wraca. Co ty mówisz? Nie wierzę, to jakieś bzdury. A ja tak. Sprzedasz.
Zrobimy za te pieniądze operację. A jak się nie uda? Co wtedy? Bez sprzedaży nie będzie żadnej operacji. I nasza córka umrze. Chcesz tego? Nie mów tak. Tymczasem trwał półmaraton. Julek czekał na Adriana w bramie. Miał przebiec za niego główną część dystansu, bo Adrian nie dałby rady. Ledwo przebiegł pierwszy odcinek biegu. Co tak długo? Czekałem na autobus. Dobra, dawaj ten numer. Wieś. Uważaj na zdjęcie, dobra? Dobra. Zawracanie głowy z tym całym bieganiem. Ja się do tego nie nadaję, ale czego człowiek nie zrobi, żeby zdobyć kobietę i przekonać ją, żeby darowała Lombardowi karę. Zapraszam do salonu. No a jak tam córka? Teraz lepiej. A tutaj mam tą płytę, o której panu wspominałem. Co? Skąd pan to ma? Dostałem w prezencie od jednego człowieka. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziękuję. A co to jest? No to okropne. Ale za to jak grali. A kto dzisiaj słucha takich staroci? Ja słucham. To znaczy, nie słuchałem tego od 40 lat. No, myślałby kto, że nagle zrobiłeś się taki koneser. Oj, Becia, co ty tam wiesz? Kochanie, to jest album Jumping Stones z 69 roku. Cenzura wycofała tę okładkę ze sprzedaży. Była zakazana w Stanach, tak? No i dobrze, że wycofała, bo to przecież wygląda okropnie. Kochanie, a może byś nam przyniosła tego twojego ciasta, tego dobrego, co? Moja żona świetnie pieczy. No to przyniosę. Wspomnienia wróciły z muzyką jak huragan. Tamten wieczór, tamta noc i ranek. Takie rzeczy zostają w człowieku na zawsze. Te dobre i te nie najlepsze też. No, rzeczywiście, płyta jest w świetnym stanie. A muzyka? Proszę pana, z tą płytą to mam kupę wspomnień. Prawdę mówiąc, ja też. Nie z muzyką, ale z samą płytą. A ile by pan chciał za nią? Niestety ona nie jest na sprzedaż. No to po co pan przyszedł? W grę wchodzi tylko zastaw. I to na długi czas, bo myślę, że nie będę w stanie spłacić. Wie pan, ja myślę, że pan w ogóle nie będzie w stanie. Naprawdę nie mogę sprzedać tej płyty. Obiecałem. No, ale chyba życie dziecka jest najważniejsze. Tak. Dlatego przyszedłem do pana. Chcę prosić o pomoc. Dostanie pan płytę i będzie pan mógł jej słuchać. A ile pan chce tej pożyczki? Bo tyle, ile jest warta ta płyta, to ja nie dam. Nie stać mnie. Ta płyta jest warta 100 000, ale ja potrzebuję tylko 80. Resztę już mam. To była dziwna historia. Facet uratował jakiemuś Francuzowi życie, a ten w podzięce podarował mu 2 wartościowe płyty z zastrzeżeniem, że nie może ich sprzedać, bo to może przynieść nieszczęście. Dlatego chciał je tylko zastawić. Tymczasem Adrian szykuje się do ostrego finiszu. Większą część półmaratonu przebiegł za niego Julek. Adrianowi pozostało dobiec ostatnie 4 kilometry do mety. Trochę nadrobiłem, ale musi dać się wszystko teraz. Dobra, gotowe. Dajesz, lecę. Dawaj. Wyrywałem z bramy jak na dopalaczach. Miałem świeży zasób siły, więc nawet kilku zawodników udało mi się wyprzedzić. To jednak zajebiste uczucie. Kto wie, może jak Alinka odpowiednio mnie zachęci, to będziemy razem biegać. O, jesteś, Becie. No, jestem. Czy ty na głowę upadłeś? Powiedz, czy ty wiesz, co ty chcesz zrobić? No? Chcesz wydać majątek na jakąś tam głupią płytę? Nie głupią. Po pierwsze, to jest świetna muzyka. Tak, ty wiesz, ile można kupić za te pieniądze? A po drugie, to naprawdę jest unikat.
Unikat? To ja wczoraj widziałam w sklepie z torebkami. Wiesz, za 8 000, a nie za 80. Czy ile ty tam chcesz dać za te wrzaski, co? Kobieto, ty nie wiesz, o co chodzi. Ja nie wiem, o co chodzi. Ja nie wiem, o co chodzi, matko. Przecież za chwilę idziemy do Walczaków na imprezę, tak? A ja trzeci raz pójdę w tej samej sukience. No brawo, brawo, Becia, brawo. ale tu chodzi o życie dziecka. Ten facet zbiera pieniądze na operację córeczki. No. Kasiu, no to trzeba było od razu. Beatka, nie nauczyłaś się, że po tylu latach nie robię głupich ruchów? No zdarzały ci się. No ale zdrowie dziecka to co innego. No tak. O Boże. Beatka szybko się nakręca, ale to dobra kobieta. Ma złote serce. Jakoś udaje nam się dogadywać przez te wszystkie lata mimo kłótni. W końcu po burzy zawsze wychodzi słońce. Świetnie, nie spodziewałam się. Gratuluję wyniku. No wynik może i dobry, ale czuję, że przesadziłem, wiesz? To nie jest dla mnie. Następnym razem startujemy. O nie, moja droga. Następnym razem to ja będę dopingował ciebie. Ale Ledwo żyję. wszystko w porządku? Nie masz zwrotów głowy? Nie, ale coś sobie naciągnąłem. No, trzeba było masażyście powiedzieć. No chciałem, ale kolejka była, no. A ty znasz może kogoś? A gdzie cię boli? Pokaż. Tutaj, wiesz co? Tutaj? No, no. Czuję, że nie dojdę do domu. A to ci pomogę, nie martw się. Tak? Wiesz co? Tam za parkiem mam samochód. Podwoziłbyś No mnie? jasne, chodźmy. Mój plan zadziałał. To było jak mecz baseballa, a ja od razu dotarłem do trzeciej bazy. Pojechaliśmy do mnie i pozostał tylko strzał w dziesiątkę. Następnego dnia nadal zaniepokojona Beata ściągnęła Atka, żeby z nim porozmawiać o działaniach Kazimierza. Cześć, mamuś. No, jesteś wreszcie. No co z tobą? Oj, bo biegłem wczoraj w półmaratonie i troszkę się nadwyrężyłem. Oj, to jakieś fanaberie. Już wszyscy powariowali z tym bieganiem. A po co mnie ściągnęłaś? O Boże, słuchaj. Tylko nic nie mów ojcu, dobra? Boję się o niego, bo ostatnio zrobił się jakiś taki rozrzutny. Tato? No tak. Wiesz, najpierw pomoc tej kobiecie z tym chorym psem, tak? Dajemy na dom dziecka, a teraz jeszcze ta chora dziewczynka. No nie za dużo tego ostatnio? A, chodzi o tego gościa, który zbiera na operację w Stanach, tak? Ja wiem, że to jest ważna sprawa, trudna, ale wiesz co, ojcu to za łatwo przychodzi po prostu. Nie, bez obaw, mamuś. Ten gość dał w zastaw kupę płyt. No jak kupę? Przecież ja słyszałam tylko o jednej za kilkadziesiąt tysięcy. Ile? No też byłam w szoku. Boże, jeszcze nas z torbami puści. Wiesz, ja rozumiem pomoc choremu dziecku, ale no przecież sam wiesz, to może być jakiś przekręt. No jaka płyta może być tyle warta? No ja nie słyszałam. No, tylko jedyna. Co robić? Rzeczywiście musiałem chyba przemówić ojcu do rozumu. Rozumiem pomóc, ale po to się męczę i ratuję Lombard przed karą finansową, żeby on wydawał lekką ręką furmankę kasy na starą płytę? Adrian nie mógł od razu porozmawiać z Kazimierzem na temat drogocennej płyty, bo do Lombardu znów przyszły kontrolerki z Urzędu Skarbowego. Bardzo narozrabiałem? Tylko troszeczkę. Drobne uchybienia, niewielkie nieścisłości. To wszystko jest moja wina. Ja po prostu wystawiłem swoje rzeczy z firmowego konta. Przepraszam. No młody jest, uczy się. Będzie musiał pan zrobić dopłatę należnych podatków plus odsetki. A ja mu wszystko potrącę z pensji za ten błąd. Ale to nie było działanie z premedytacją. Mandat niestety musi być. No ale chyba nieduży. 500 zł. Mniej nie możemy dać. 500. Z naszej strony to już wszystko. Następnym razem proszę uważać, ponieważ może nie skończyć się tak łagodnie. My też dziękujemy. Obiecuję, że będziemy teraz uważać. Proszę, do widzenia. Do widzenia. Adek, odprowadź panią. W sumie dużo hałasu o nic. Ale rzeczywiście Adek załatwił sprawę jak trzeba. Nie wiem, jak to zrobił, no ale może jeszcze będą z niego ludzie. O cholera. Co jest? Ta płyta właśnie poszła na aukcji w Stanach za 50 000, rozumiesz to? No mówiłem ci, że jest cenna. No jest cenna, ale czy ten facet w ogóle zdaje sobie sprawę, co on ma w rękach? No, raczej chyba wie. No raczej chyba wie, ale jest na musiku i trzeba to wykorzystać. Wiesz, ile możemy na tym zarobić kasy? Poza tym z wywozem za granicę nie będzie problemu, no bo to nie jest zabytek, tak?
Adek, ale tu nie chodzi o interes. No wiem, że ta córka jest chora, ale prawda jest taka, że nie wiadomo, czy on znajdzie pieniądze na wykup i ile potrwa ta cała choroba, no wiesz. A na następnej aukcji my skosimy fortunę za to. Fortunę. Ale Adek, nie wiadomo, po ile ta płyta będzie chodziła na następnej aukcji. Ale nie bój się, czy tak, nie stracimy. A i pozwól, że ja to załatwię po swojemu, dobrze? To znaczy jak? Dzwoń po niego. Tak? Dobra. Nie miałem pojęcia, że płyty mogą chodzić w takich cenach. To było jeszcze więcej warte niż ta stara książka Heweliusza z XVI wieku, co ją ostatnio mieliśmy. No, trochę to dziwne. Dobra, moja propozycja jest następująca. Pożyczę panu te pieniądze pod zastaw tej płyty. A na jak długo? Na długo. Powiedzmy na rok, na 6%. No, żeby nie był stratny. Ale 6% w skali miesiąca, tak? Nie. 6% w skali rocznej. Ale warunek. Ta płyta przez cały czas będzie u mnie. Będę musiał jakoś ją odkupić. Dostałem ją za darmo od faceta, który zastrzegł sobie, że nie mogę jej sprzedać. Powiedział, że to przyniesie pecha. Wie pan co, no my wiemy, że pan potrzebuje pieniędzy, ale to już naprawdę są jakieś dyrdy małe. No. Dostałem od niego 2 płyty. Za jedną kupiłem mieszkanie, jak tylko rodziła się nasza córka i potem zaraz zachorowała. I musiałem je sprzedać, żeby mieć na leczenie. Wie pan, ja akurat nie jestem przesądny. Ja też nie, ale stało się jak stało. No i żona wierzy. Więc, wie pan, wolę nie ryzykować. No, tak. Moja żona też jest przesądna. Ale to, co proponuję, to nie jest sprzedaż. Dziękuję panu. No, nie ma za co, ja też mam dzieci. I niech pan sobie spokojnie leci do tych Stanów. Dziękuję. Na 6% rocznie? Nie ma takiego banku. Ojciec fundował im te operacje za darmo. Kolejny koleś przyszedł i na litość chciał wyciągnąć kasę. Ja rozumiem chore dziecko, operacja, ale to państwo powinno dbać o zdrowie ludzi, a nie mój ojciec. Nie jestem hieną. Nie będę żerował na ludzkiej krzywdzie. A poza tym sądzę, że ten facet nie odda długu w terminie. Zapłaciłem mu godziwe pieniądze, a i tak jak sprzedam, to swoje zarobię. Dawid nie wie, jak Monika przyjmie tę wiadomość, ale klamka zapadła. Teraz już nic nie stoi na przeszkodzie, żeby przygotować się do wyjazdu do Stanów. Chyba możemy się już pakować do wyjazdu. Udało się? Przecież obiecałem. A ja zawsze dotrzymuję obietnic. Ale nie sprzedałeś płyty? Nie. Nie sprzedałem, nie bój się. To skąd? Dostałem pożyczkę pod zastaw. Ale to nie jest sprzedaż. Więc spokojnie, nie zapeszyłem, nie bój się. Ile? 60 000. 60 000 na 6% rocznie. No, z tym, co już zebraliśmy, powinno wystarczyć. Ale jak spłacimy tę pożyczkę? Nie wiem, zadzwonię do chłopaków z klubu alpinistycznego. Wrócę do mycia okien w wieżowcach i malowania kominów. Damy radę, słyszysz? Damy radę. Tak bardzo się bałam, że nigdy tyle nie zbierzemy. Tak się bałam. Już dobrze, już dobrze. Teraz musimy myśleć o naszej córce i wierzyć, że operacja się uda. Lecimy. Adek umówił się z Aliną, żeby podziękować jej za życzliwe załatwienie jego problemów.
No dzień dobry. Cześć. Cześć. Usiądź proszę. Wiesz co? Przepraszam cię, że byłem taki oficjalny. Dobrze. Lepiej, żeby Iwona się nie dowiedziała, że się spotykamy. A co, domyśliła się? Nie. Ale wiesz, mogłaby wyciągnąć jakieś mylne wnioski. A mylne to znaczy jakie? Że się spotykamy, że wynika z tego coś więcej. No wiesz, w każdym razie dziękuję ci za umiarkowany wymiar kary. To nie było duże wykroczenie. Nie? To po co ja się tak starałem? Zauważyłam. No, a ojciec chciał urwać mi głowę. Trochę byłoby szkoda. No trochę. To co, według umowy zabieram cię na kolację. Dokąd? Do siebie? Umiesz gotować? Wiesz co, umiem inne rzeczy, a kolację zamówimy. Miałem dość tego całego zamieszania z płytami, chorym dzieckiem, sentymentów ojca i pretensji mamy. Alina była dobrą odskocznią od tych problemów. Kompletnie z innej bajki, ale przez to jeszcze fajniejsza. Po kilku tygodniach w Lombardzie pojawił się właściciel Złotego Łańcucha i jego frywolna dziewczyna, której udało się poprawić urodę. Cześć, chłopaki. No, wykopujemy, panowie. Jak? Podoba się wam? Nie no, jak dla mnie to powinno być nielegalne chyba. Na pewno nie wybuchną? Taki nakład to pewnie szybko się zwróci, co? Już się panowie zwrócił. Właśnie wróciliśmy z Niemiec. Stelcia wykosiła całą konkurencję. Teraz będzie trylogia Ojciec Chrzestny i Wesołe licealistki z Monachium. Moja kariera nabiera tempa. To jest pierwszy film Stelli, Igraszki na Titanicu. No, moje cudeńko, w końcu. To jak? Bierzecie panowie? 4 dyszki tylko. Nie no, jak 4 dyszki to oczywiście, że ja wezmę, ale z podpisem tej pani. Oczywiście. Ile Stella narozdawała autografów. Dziękuję. A właśnie. A co z tą premierą naszą i z tymi kiślami wszystkimi? No w końcu nas poratowaliście w potrzebie, więc się wam należy, tak? No tak. Jak dla mnie to pieniądze wyrzucone w błoto. Te sztuczne balony są do niczego. No ale każda branża ma w końcu swoje wymagania, a kultura to już wymaga szczególnych poświęceń. Tego samego dnia w Lombardzie zjawili się jeszcze inni ważni goście. Dawid i Monika wrócili właśnie ze Stanów, gdzie ich córka z powodzeniem przeszła poważną operację. No i co, maleńka? Jestem już zdrowa, tak? No, maleńka, jak się dziecko pięknie uśmiecha, dobrze. Już jesteśmy po operacji. Wszystko się udało. Panie Kazimierzu, jeszcze raz chcieliśmy bardzo, ale to bardzo podziękować i pokazać Justynkę. Podziękuj rodzicom, bo oni tak bardzo chcieli, żebyś była zdrowa, wiesz? Tak. Ja się też bardzo cieszę, że się wszystko udało. Jeszcze raz bardzo panu dziękujemy. Teraz już wszystko będzie dobrze. Dziękujemy. Widzisz, Adek? Ach, no to dobrze, to się cieszę. No. Więcej informacji o serialu na naszej stronie, na Facebooku i Instagramie. A w następnym odcinku gangsterzy szantażują menadżera Radka. Gdzie jest sprzęt? Sprzedali już. To go znajdź. Ale jak? Tak, aby twojej rodzinie nie stała się krzywda. Angelika wraz z córką zostają porwane. Będziecie spokojne, to nie będziecie miały problemu, okej? Inaczej stracisz życie ty i twoja córeczka. Mariusz broni się przed gangsterami. Chodzi o tego laptopa.